Tymczasem sztuczna inteligencja wjechała do smartfonów jak dzik w trufle. Mientras tanto, la inteligencia artificial se ha estrellado contra los teléfonos inteligentes como el jabalí True. Psi. Rewolucja związana ze sztuczną inteligencją przebija się także do smartfonów. Kilka tygodni temu Samsung wypuścił pierwszy smartfon wykorzystujący Galaxy AI. Dlatego przygotowałem przegląd najciekawszych funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję. Jak oszczędzać czas, jak przydają się w mojej firmie. Na dzień dobry sprawdźmy zestaw moich ulubionych funkcji związanych z transkrypcją i tłumaczeniem tekstu na inne języki. Nawet w pokoju, w którym akustyka jest delikatnie mówiąc nie najlepsza, działa to bardzo skutecznie. Incluso en una habitación donde la acústica es para decirlo suavemente, no es lo mejor, funciona muy eficazmente. Skuteczność tego rozwiązania jest naprawdę wysoka. Podoba mi się, że Samsung od początku wdrożył wsparcie dla języka polskiego. To jeden z 13 wspieranych języków i fajnie jest widzieć, że Polska najwyraźniej jest wysoko na liście priorytetów Samsunga. Model AI, który odpowiada za transkrypcję i tłumaczenie, jest dostępny lokalnie na urządzeniu, więc działają super szybko, nawet bez dostępu do internetu. Często mam także najlepsze pomysły związane z biznesem trafiają, kiedy jestem na spacerze, na treningu. Zazwyczaj nagrywam je sobie w formie notatek głosowych, do których teraz uzyskuję błyskawiczną transkrypcję i podsumowania. To funkcja, którą wykorzystuję w firmie, kiedy nie chce mi się tworzyć notatki ze spotkania statusowego. Uruchamiam zwyczajnie tryb notatki, aby później mieć dostęp do transkrypcji oraz podsumowania. Od kilku miesięcy korzystamy z takich mechanizmów tworzących transkrypcję w przypadku rozmów online. Tutaj mam dostęp do tego typu funkcji także dla tradycyjnych offline spotkań. Funkcje transkrypcji i tłumaczenia trafiły nawet do rozmów live, rozmów na żywo. W tej chwili podczas rozmowy telefonicznej mogę aktywować tryb i mieć w locie tłumaczonego rozmówcę na język polski. Super pomocna funkcja podczas podróży do krajów, w których angielski jest trochę mniej popularny. Mogę też aktywować tryb, dzięki któremu mogę rozmawiać z dzwoniącą osobą, ale wpisując tekst. Często mam tak, że kurier dzwoni do mnie akurat kiedy jestem na spotkaniu i fizycznie nie mogę odebrać telefonu. Teraz mogę to zrobić i zwyczajnie napisać mu, aby pozostawił paczkę na recepcji. Kurier usłyszy w słuchawce głos, który będzie mówił dokładnie to, co ja piszę. Nie trudno sobie wyobrazić, że w nieodległej przyszłości Samsung połączy funkcję rozpoznawania mowy z asystentem typu Bixby, dzięki czemu uzyskamy coraz więcej możliwości zarządzania telefonem czy aplikacjami, które w nim się znajdują, poprzez język naturalny. Ja już dziś steruję częścią urządzeń w moim domu poprzez asystenta w telefonie, opuszczam rolety, czy wyłączam telewizor, o którym zapomniałem, po prostu głosowo mówiąc do mojego telefonu, żeby zrobił to za mnie. Dajcie znać w komentarzu, czy korzystacie już z głosowych asystentów w Waszych smartfonach. Ciekaw jestem, jak to u Was wygląda. Kolejna kluczowa funkcja to funkcje AI związane z tekstem, które są teraz natywnie zintegrowane z systemem operacyjnym S24. W dowolnym miejscu możemy skorzystać z funkcji poprawy stylu pisania, czy sprawdzania pisowni. Dla mnie jednak prawdziwą oszczędność czasu dają funkcje związaną z podsumowaniem. Mogę podsumować długiego maila czy długie ogłoszenie na firmowym Slacku, przez co oszczędzam sporo czasu tygodniowo. Funkcje tłumaczenia są też dostępne wewnątrz większości komunikatorów. Pojawia się tam małe wyjeżdżające menu, które aktywuje translację w locie. Podsumowania robią super robotę także w przeglądarce internetowej, gdzie mogę szybko podsumować dowolny artykuł. Znowu dużo oszczędności czasu. Z tego co widzę w sieci, prawdziwym hitem stała się funkcja Circle to Search. W dowolnym momencie możemy oznaczyć fragment ekranu i poszukać go w internecie. Wprawdzie od lat mieliśmy dostęp do funkcji takich jak Google Lens, z której korzystałem sporo, ale użyteczność tego nowego sposobu jest fundamentalnie wyższa. Pozwala w ciągu sekund odnaleźć miejsce, które widzę na Instagramie, czy konkretny produkt potrzebny w funkcjonowaniu mojej firmy. Ostatnio zamawialiśmy lampy do firmy, dzięki którym na webinarach nasza załoga będzie wyglądać lepiej, także przydają się takie rzeczy, można błyskawicznie taką lampę znaleźć, na przykład na filmie jednego z twórców, których obserwuję na YouTubie. Sztuczna inteligencja trafiła też oczywiście do funkcji związanych z fotografią. Możemy teraz błyskawicznie przesunąć dowolny obiekt, czy wyczyścić zdjęcie z niechcianych obiektów. Super przydatne, kiedy fotografujemy miejsce oblegane przez ludzi. W moim przypadku od razu skorzystałem, aby usunąć dodatkowe osoby z tła na zdjęciach mojej córki na stoku narciarskim.
bardzo łatwo mogłem wyczyścić zdjęcie i pozostawić tylko jej sylwetkę wewnątrz zdjęcia. Co ciekawe, Samsung dodaje znak wodny do tak przetworzonych zdjęć, aby móc łatwo odróżnić je od niedotkniętych przez sztuczną inteligencję. Ostatnią z funkcji, które zrobiły na mnie największe wrażenie, jest funkcja slow motion wykorzystująca sztuczną inteligencję. Nawet jeśli film był nagrany w 24 klatkach na sekundę, czyli trybie, który normalnie nie pozwala na zwolnienia, możemy zwolnić aż 8-krotnie, nawet takie wideo. Funkcji AI w nowym Samsungu jest znacznie więcej. Jest na przykład Voice Focus wykorzystujący sztuczną inteligencję, aby usuwać szum z tła naszych rozmów telefonicznych. Wszystkie funkcje związane ze sztuczną inteligencją są widoczne w menu nazwanym zaawansowana inteligencja, taka jest nazwa Samsunga najwyraźniej na to. Tam można również oznaczyć, aby wszystkie dane były przetwarzane lokalnie dla ludzi, którzy dbają mocno o prywatność. To jest, myślę, bardzo wartościowa funkcja i fajnie, że Samsung ją dodał. Warto pamiętać, że jest to pierwszy duży producent, który tak mocno stawia na sztuczną inteligencję w swoich telefonach. Moim zdaniem jest to bardzo dobry ruch, bo sztuczna inteligencja to prawdziwa rewolucja, która w połączeniu z dużymi możliwościami urządzenia, takiego jak smartfon, ma szansę mocno podnieść naszą produktywność i możliwości, jakie mamy na wyciągnięcie ręki. Dzięki jeszcze raz i widzimy się niebawem.